Cześć plecionkarze! Witam na kolejnym tutorialu poświęconym wyplątaniu z papierowej wichliny. Dzisiaj chciałabym Was nauczyć, jak wypleść takie właśnie kwiaty, tulipany z papieru, czyli z gazetowych rurek barwionych. Tutaj macie przykład właśnie takich rurek. One wszystkie zostały zabarwione barwnikami do tkanin. Kolory mogą być mieszane, także jest bardzo dużo różnych odcieni. Możecie również wykorzystać rurki, które zostają z jakichś innych plecionek do wyplecenia jednego kwiatka, jednej sztuki tulipana. Będziecie potrzebować 15 rurek na górę kwiatka w dowolnym kolorze oraz 13-15 rurek zielonych, najlepiej jasnozielonych, tak żeby najbardziej przypominały łodygę i listek tulipana. Zaczynamy. Start. Na początek wybierzcie rurki, z których będziecie chcieli zrobić górną część, czyli właśnie kwiatek. Ja wybrałam 3 kolory: żółty, jasno-pomarańczowy i ciemno-pomarańczowy, ponieważ będę chciała zrobić taki właśnie cieniowany kwiatek. Teraz weźcie 4 rurki z koloru, który będzie u góry, u mnie jest to ciemno-pomarańczowy, i ułóżcie na kształt krzyża. Oczywiście pamiętając o tym, żeby odległości od środka były takie same. Troszeczkę spłaszczcie i zaczynamy wyplatać tak naprawdę dno koszyka. I zaczynam od najjaśniejszego koloru, czyli od koloru żółtego. Zaginam rureczkę na pół. Zahaczam gdziekolwiek i zaczynam wyplatanie splotem ósemkowym. Jeśli go nie znacie, zapraszam na inny mój tutorial, gdzie uczę, jak taki splot wykonać. Krzyżujemy rurki i pleciemy przez 2. Krzyżujemy, wyplatamy. Krzyżujemy, wyplatamy. Zaznaczam początek splotu i tak wykonam jeszcze jedno okrążenie. Wykonałam 2 rządki, 2 okrążenia podwójnie. Dokręcam rurki, nadal żółte. I zaczynam rozdzielać osnowę, czyli pomarańczowe rurki, na pół. Czyli na rurki już pojedyncze. Rozdzielam i nadal krzyżując wykonuję splot ósemkowy. Dociskam splot, tak żeby nie było przerw. Zrobię tak jeszcze jeden rządek. Dalej pleciemy splotem ósemkowym, ale powolutku zaczynamy zaginać nasze rurki osnowy, czyli pomarańczowe, lekko w górę. Nie musicie robić tego jakoś dokładnie, nie podaję kąta zagięcia, bo to po prostu musicie zrobić na wyczucie. Raz. Przedłużam moje rurki drugim wybranym kolorem, tym jasno-pomarańczowym. Chcę, żeby mój kwiatek był cieniowany. Drugą rurkę dam jeszcze żółtą, żeby te przejścia kolorystyczne nie były takie jak cięte nożem, tylko żeby właśnie robiły wrażenie cienia, czyli jeden kolor ciemniejszy, drugi kolor jaśniejszy. I tak plecimy naokoło, na razie jeszcze pod lekkim skosem. Za chwilę przejdziemy na ustawienie rurek osnowy do pionu. Dokładam w tej chwili 2 rurki w kolorze jasno-pomarańczowym, czyli już przechodzę z żółtego na ten kolor pośredni. I w tej chwili rurki ustawiam już pod pionem. Ustawianie rurek kontroluję kciukiem lewej ręki. Tutaj trzymam i nadaję lewą ręką pion lub pochyłość mojej ścianki koszyka, czyli naszego tak naprawdę kwiatka. Wyplatamy do góry. Tylko przez chwilę, przez 1 lub 2 okrążenia
wyplatamy w pionie, bo w tej chwili będę pchała rurki do środka za łagodnie w następny kolor i druga rurka będzie w kolorze ciemnego pomarańczu. W tej chwili ustawiam rurki osnowy lekko do środka, czyli pcham kciukiem je do wnętrza koszyka, do wnętrza kwiatu. Osnowy ciemnopomarańczowe skierowane są już mocno do środka, także trzeba to robić powolutku, z wyczuciem, cały czas plotąc splotem ósemkowym, czyli krzyżując rurki i wkładając pomiędzy nie rurkę osnowy. Kończą mi się rurki. W tej chwili przechodzę już całkowicie na kolor ciemnopomarańczowy. Zbliżam rurki osnowy do siebie, bo chcę, żeby te odległości były w tym momencie już jak najmniejsze, tak abym mogła zakończyć naszą plecionkę, zakończyć kwiatka. Tak długo, jak Wam się to da, jak pozwalają Wam Wasze rurki osnowy, musicie zbliżać je do siebie i jeszcze wkładać splot. I jeszcze kawałek, czyli sama góra kwiatka. Tutaj naprawdę jest już ciasno, ale za chwileczkę będzie koniec. W sumie zrobimy około 15-16 okrążeń, 15-16 rządków kwiatka, ale to też jest, mówię, indywidualnie. To zależy, jak ciasno pleciecie, jakie duże mają wyjść te tulipanki i jak bardzo pozwolą Wam tutaj na samej końcówce zbliżyć się do siebie i dojść do środka. Teraz musimy zakończyć końcówkę kwiatka i w tym celu musimy rurki, które mamy osnowy i te, którymi plotłyśmy, uciąć, włożyć do wnętrza plecionki, a potem lekko klejem zakleić. Zostawiłam końcówki rurek około 5-6 cm i tych z wyplotu, i tych rurek osnowy i będę je wkładać do środka, zaczynając od rurek, którymi wyplatałam. Za kolejną rureczką osnowy zaginam i wkładam do środka, do kwiatka. I teraz po kolei zaginając każdą rurkę osnowy również włożę do środka. Teraz troszeczkę to jeszcze podoginam, podociskam. Moje rurki są dość sztywne, więc to wymaga użycia siły. To już tutaj naprawdę bardzo ciasno siedzi. I wtedy, kiedy widzę, że kwiatek jest gotowy, że kształt nas zadawala, kładę kropelkę kleju. On później wyschnie na bezbarwnie i praktycznie nie będzie go widać.